uporządkować liczne, częściowo już tu i ówdzie przytaczane teorie wzrostu i rozwoju. Jakie przyjmiemy kryterium? Tym zajmiemy się w tym filmiku. Zapraszam. Aby zaprowadzić porządek w tak licznych teoriach rozwoju, weźmiemy za kryterium kluczowe charakterystyki, centralne idee, jak też czas powstania, gdyż jak mówi poezja, każda epoka ma swe własne cele, asnyk. I nie byłabym sobą, gdybym nie posiliła się przyporządkowaniem każdej z tych szkół pewnego krótkiego hasła, wręcz sloganu, jako symbolu, metafory. W ten sposób wyróżnimy 6 najważniejszych fal w teoriach ekonomii rozwoju. Niech dane im nazwy sprawią, że w głowach naszych wiedza się uporządkuje. Po pierwsze, moderniści chcą zmodernizować krajobogie tak, by weszły na jedną ścieżkę rozwoju i dogoniły Zachód. Hasło: modernizujemy przez doganianie. Symbol: natura w swoich różnych stadiach rozwoju, kwitnące drzewo. Strukturaliści widzą rozwój krajów rozwijających się jako efekt struktury relacji między bogatymi a biednymi. Nie ma zatem jednej ścieżki. Hasło: zmieniamy poprzez relacje. Symbol: stary i nowy. 3. Mainstreamowcy szanse na rozwój gospodarek rozwijających się widzą w powrocie do mainstreamu, czyli ekonomii neoklasycznej. Jedynie alokacja wolnorynkowa umożliwi trwały rozwój. Hasło: uwalniamy rynek od ograniczeń. Symbol: wiara fanatyczna w siły rynku. Jedna uniwersalna droga lub automatyzm procesów rozwojowych. 4. Instytucjonaliści. Rozwój instytucji ma pomóc krajom ubogim lepiej absorbować otrzymywaną pomoc. Hasło: bez instytucji rynek nie działa rozwojowo, a może nawet szkodzić. Symbol: wzorce myślenia i reguły gry. 5. Kontekstualiści. Bez rozpatrzenia każdego kraju rozwijającego się w jego kontekście nie stworzymy żadnej sensownej i praktycznej teorii rozwoju. Hasło: poznaj kontekst. Symbol: rozejrzyj się dookoła. 6. Zrównoważeniowcy. Rozwój zrównoważony, a więc respektujący aspekty ekologiczne i społeczne, jest szansą także dla krajów rozwijających się, a zaniedbanie tych aspektów może zablokować dalszy rozwój. Hasło: chrońmy zasoby ludzkie i naturalne. Symbol: natura i człowiek, czyli to, co robimy. Podsumowując, nałóżmy na nasz podział sześciofalowy kontekst czasowy i geograficzny oraz ideologiczny, a uzyskamy następujący, upraszczający dla celów dydaktycznych, podział, który rozpatrzymy dwójkami. Moderniści i strukturaliści. Pierwsza dwójka. To ekonomiści emigranci z różnych krajów Europy kontynentalnych z powodu korzeni żydowskich często, urodzeni na początku XX wieku do I wojny światowej, liczący na nowy początek. Różnice między nimi możemy sprowadzić do pytania: jedna czy dwie ścieżki rozwoju. Mainstreamowcy i instytucjonaliści, druga dwójka, to Amerykanie, urodzeni między dwoma wojnami światowymi, a różnice między nimi to kwestia rynek czy instytucje. I ostatnia dwójka, kontekstualiści i zrównoważeniowcy. To mieszanka międzykontynentalna ekonomistów szukających alternatywnych podejść do ekonomii, zainspirowani szkołą historyczną, starym instytucjonalizmem, ewolucjonizmem i ekologią. Mamy zatem 6 fal myśli ekonomii rozwoju i to, jak na morzu bywa, fale się nakładają. Niech to krótkie, schematyczne wprowadzenie zachęci Cię do przyjrzenia się poszczególnym nurtom osobno. Dziękuję ślicznie za uwagę.